Siema, siema. Po raz kolejny grzebałem i knułem nad nowymi strategiami i udało mi się znaleźć coś bardzo fajnego, także zapraszam do oglądania. 96% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc będzie mi bardzo miło, jak zostawicie subka. Dzięki. W tej strategii będziemy farmić mapy. Dlatego też w Atlasie idziemy we wszystkie nody na mapy, czyli tutaj te nody, tutaj na środku te nody i oczywiście te nody mapowe od explicitów wszystkie wybieramy. Explicity też te małe oczywiście. I tutaj. Gwarantujemy sobie szansę na Mirror of Delirium, ponieważ jako, że chcemy dropić mapy, to nie chcemy wydłużać długości robienia tej mapy, ale chcemy mieć jak najwięcej mobów, żeby tych mapek jak najwięcej dropiło. Więc gwarantujemy sobie 100% na Mirror of Delirium. Tutaj są jeszcze te 3 punkty, nie zapomnijcie o nich. I tutaj ten punkt sprawia, że Mirror of Delirium nigdy się nie kończy, czyli możemy sobie całą mapkę sklirować i ten fog nigdy nie zniknie. Zdążymy te wszystkie moby zabić i na tym nam zależy. Poszedłem w tą nową mechanikę ligową dla żeby więcej devoted modów się trafiało. Wziąłem shriny, bo to też dodatkowe paczki mobów. Więcej mobów to więcej tych mapek i też troszkę to nam ułatwia clearowanie. Wszystkie nody na quantity, tutaj te w środku, też fajna rzecz. Jeśli chodzi o altary, poszedłem w czerwone, ale możecie spokojnie też pójść w niebieskie, to jest do wyboru. Ja, tak jak wspominałem, wolę czerwone. I też jeśli wasz build jest w stanie to robić, bo one są troszkę trudniejsze, to polecam robić czerwone, bo będziemy mieli troszkę lepszy zarobek z tego, co udało mi się stestować. Przynajmniej w moim przypadku lepiej to działa. Dobra, przejdźmy do skarabów. Jeśli chodzi o skaraby, to żadnej filozofii tutaj nie ma. Używamy 2 skarabów na 50% więcej map. Kolejnym skarabem jest skarab, który gwarantuje nam, że każda mapa, która spadnie, będzie skoraptowana z 8 modami. I ostatnim skarabem jest skarab, który daje 30% szans na to, że każda mapka, która spada, się zduplikuje. Bardzo ważne jest, żebyśmy sfaworowali sobie mapę, którą będziemy farmić. Jeśli chodzi o mapy, które ludzie kupują, to na pewno będzie to Jungle Valley, Crimson Temple. To są takie 2 najpopularniejsze w sumie mapy. Ja akurat farmię cmentarz, ponieważ mniej ludzi to sprzedaje, a zauważyłem, że też schodzą, ale tym się nie sugerujcie, wybierzcie sobie co tam chcecie, czy potestujcie. Wiem, że też niektórzy sprzedają Dunesy, Strandy, ale raczej szedłbym w Crimson Temple, Jungle Valley albo cmentarz. Jeśli chodzi o mapę, to mapę otwieramy z puli map, która po prostu nam dropi 8-modowych. Wrzucamy skaraby, bierzemy altar, ten, który wybraliśmy w Atlasie, u mnie to jest czerwony, i wybieramy na stole Quantity of Items Found, ponieważ to wpłynie na ilość map, która będzie nam dropiła, czyli na nasz główny zarobek. Jeśli chodzi o robienie mapy, to jest to bardzo proste. Wchodzimy sobie na mapkę, klikamy każdy altar. To, na co polujemy, to duplikacja map i quantity, więc to będziemy klikać. Jeśli chcecie, to możecie jak najszybciej zabić bossa, wtedy będzie tych altarów więcej. Będziecie mieli większą szansę na właśnie quantity czy duplikację map, bo wtedy nie trafiają nam się altary dotyczące bossa, więc ta pula tych modów się troszkę zmniejsza. No i powiększa nam to szansę właśnie na dostanie tych modów, na które polujemy. A duplikacja map jest też bardzo ważna, ponieważ mapy nawet tier 17 mogą się duplikować. Jeśli chodzi o loot, to tak wygląda mój loot z 10 mapek, które zrobiłem. Tak pokazuje Exilence, z tym, że na Exilence specjalnie nie liczę map, ponieważ mapy będziemy sprzedawać osobno. To jest tylko cały loot, nie wliczając map, czyli 360 chaosów, a zaraz wam pokażę, dlaczego nie wliczam do tego map. Jeśli chodzi o sprzedawanie map, to będziemy je sprzedawać na Discordzie TFT, The Forbidden Trove, więc jeśli chcecie korzystać z tej taktyki, to musicie sobie na tego Discorda dołączyć. I tak jak widzicie, tutaj na kanale Bulk 8-Mod Maps możemy sprzedawać nasze mapy w bulku. Piszemy sobie po prostu nasze ogłoszenie, jaka mapa, za ile i tak dalej. I jeśli chodzi o nasze mapki, to jak widzicie tutaj Jungle Valley na przykład gości sprzedaje. Jeśli się zastanawiacie, regex to jest, że ktoś sobie wybiera po prostu, że na przykład chce mapę, chce wszystkie mapy, które nie mają Elemental Reflect albo No Regen, tak?
I to wtedy płaci drożej, 20 chaosów. A randomowe, byle jakie, 15 chaosów od sztuki. I tak zazwyczaj to wygląda. Niektórzy też sprzedają na przykład 10-12 mapek za Divina, to akurat nie wiem, czy schodzi, ale policzmy, że jesteśmy leniwi, nie chce nam się, wystawiamy mapki tylko random za 15 chaosów, albo nawet regex za 15 chaosów, żeby szybciej zaszło. No czyli liczmy jedna mapka, 15 chaosów. Dobrze, teraz szybkie kalkulacje. Cały ten lód tutaj, Exilence pokazywał nam 360 chaosów. Jeśli chodzi o mapę, liczymy je po 15. I jeżeli chodzi o mapy, to 17 są w tej chwili po 70. Cały ten lód to łącznie wychodzi 1620 chaosów, a odpalenie 10 map kosztowało nas tylko 160 chaosów. Czyli wychodzi nam 1460 chaosów z 10 map profitu, co w prostym obliczeniu daje nam 146 chaosów na mapę. Map obliczyłem, że jestem w stanie zrobić 25 na godzinę, ponieważ mapki sobie dropimy, wchodzimy z jednej do drugiej, to bardzo szybko trwa. No to jeżeli policzymy 25 razy 146, wychodzi 3650 chaosów, czyli 24,3 Divina w tej chwili. Dodajemy 0,8 Divina z Invitation, które poleci nam z tych 25 map. Wychodzi 25,1 Divina na godzinę, licząc, że te mapki sprzedajemy po 15, bo tak jak mówiłem, możemy się bawić w ten regex i polować na to, że ktoś będzie kupował od nas mapy drożej, ale z konkretnymi modami. No tylko wiadomo, to już wtedy musimy się dłużej w to pobawić, dropnąć takich map, nie wiem, z 200, 300, 500, no i wtedy te profity są naprawdę bardzo ładne, ale no tak jak widzicie, strategia jest OP, nie wiem, czy to dostanie nerfa, nie wiem, czy nagle może nie pójdą te skaraby od map w górę, ale jak na razie, no to polecam, bo zarobek jest naprawdę bardzo fajny.